To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli doświadczasz w swoim życiu różnych problemów, trudności czy też wyzwań i zastanawiasz się, czemu to Cię spotyka. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat różnych trudnych sytuacji, które myślę, że każdy z nas spotyka w swoim życiu i które doświadczają każdego z nas. A szczególnie chciałam położyć nacisk na takich sytuacjach, które wydają nam się zupełnie bez wyjścia. Sytuacje, gdzie nawet możemy je określać jako taki przysłowiowy koniec świata. I zastanawiamy się w ogóle właśnie, czemu życie nas tak doświadcza, czemu w ogóle mnie to spotyka. Czy zdarzyła Ci się może taka sytuacja, z której nie widziałeś, nie widziałaś wyjścia? A może teraz właśnie doświadczasz takiej sytuacji? Bo jeżeli tak jest, to mam dla Ciebie bardzo dobrą informację. Otóż wszystko, co się wydarza, służy naszemu najwyższemu dobru. Wszystko, co się wydarza, ostatecznie okazuje się, że jest dla nas dobre. I nieważne, jak trudna sytuacja, jak tragiczna sytuacja wydaje nam się, że jest przed naszymi oczami, z której nie widzimy żadnego wyjścia, to każda ta sytuacja ostatecznie rozwiąże się na naszą korzyść, na naszą najwyższą korzyść, dla naszego najwyższego dobra. Może się teraz tak zdarzać, że Twoje ego zaczyna się nie zgadzać z tym, co mówię. A dlaczego tak się dzieje? Bo ego lubi, jak jest wszystko znane i jak nie ma żadnych niespodzianek i jak wszystko jest przewidywalne. I to, co nie służy naszemu ego, zwykle, tak w 99,99% przypadków, służy właśnie naszemu najwyższemu dobru, czyli służy naszej duszy. Więc aby troszkę bardziej zobrazować to, o czym mówię, to pomyślałam, że przytoczę przykład z mojego życia. A jest to sytuacja, która wydarzyła się już wiele lat temu, a dotyczyła jednego z moich byłych związków. Był to związek partnerski, w którym byłam wiele lat. I mimo, że byłam w tym związku nieszczęśliwa, mimo, że czułam się nie do końca spełniona, nie czułam swojej wewnętrznej mocy itd., to w momencie, kiedy doszło do takiego bardzo nieprzewidywalnego dla mnie rozstania, był to dla mnie bardzo trudny moment. A doszło do tego rozstania, gdyż ówczesny mój partner najpierw mnie zdradził, a potem jak ja się o tym dowiedziałam, to zdecydował się odejść do tej innej kobiety. I mimo, że tak jak wspomniałam, nie był to dla mnie dobry związek, nie czułam się w nim spełniona, szczęśliwa, to ja nie wyobrażałam sobie w ogóle życia bez tego człowieka. Byłam tak do niego przywiązana, byłam tak przyzwyczajona do naszego wspólnego życia, do naszego mieszkania, do naszych przyjaciół, w ogóle do tego, jak wyglądało nasze życie, że absolutnie w ogóle nie widziałam w głowie nawet opcji, jak to mogłoby być, gdyby jego nie było. No i nagle tak mnie wszechświat zaskoczył, że nagle zniknął on z mojego życia. Bardzo w trudnych okolicznościach, jak to opisałam. No i jak ja się wtedy czułam? Czułam się totalnie zdruzgotana. Czułam się, jakby mój świat legł w gruzach, dosłownie. Nawet używałam takiego określenia, że w ogóle nie widzę światełka w tunelu. Nie wyobrażałam sobie w ogóle, jak mogę żyć dalej, jak mogę funkcjonować, jak w ogóle świat może się teraz poukładać po tym rozstaniu. Byłam naprawdę totalnie przybita, miałam olbrzymią depresję i naprawdę nie widziałam w ogóle żadnego rozwiązania. Natomiast wracając do tego, co powiedziałam właśnie na początku, że wszystko, co się wydarza, służy naszemu najwyższemu dobru, to ja teraz, patrząc na tą sytuację z perspektywy oczywiście czasu, to
widzę, dlaczego ta sytuacja musiała się wydarzyć i musiała się wydarzyć właśnie dokładnie w taki, a nie inny sposób. Po pierwsze, ta sytuacja musiała właśnie nastąpić w taki dramatyczny, nagły sposób, ze względu na to, że ja nigdy bym nie podjęła tej decyzji samodzielnie. Na tamten moment czułam, że ten związek, ta relacja, ten mężczyzna jest dla mnie najlepszym, co może mnie w życiu spotkać. I będąc tak bardzo przywiązana i tak teoretycznie dobrze się czując w tej relacji, nie wyobrażałam sobie, że mogłabym ją zakończyć. Po drugie, właśnie nie byłam w ogóle w tym związku szczęśliwa. I co jest bardzo ciekawe, pamiętam, że ja nawet tak się wewnętrznie zmusiłam do zaakceptowania tego życia takim, jakie było. Zmusiłam się do tego, żeby w ogóle zapomnieć o swoich marzeniach, żeby zapomnieć o tym, że moje życie mogłoby wyglądać inaczej. Po prostu tkwiłam w takim jakimś zamrożeniu. No i wszechświat musiał mnie obudzić, abym wyszła z tego letargu, abym wyszła z tego zamrożenia. No i dlaczego po trzecie ta sytuacja musiała się wydarzyć? Bo ta sytuacja była dla mnie takim przysłowiowym odbiciem się od dna. Ja musiałam doświadczyć tego bardzo trudnego wydarzenia, aby zrozumieć i poczuć, że już chyba nie mam nic więcej do stracenia i że teraz muszę spojrzeć wewnątrz siebie. I to doświadczenie zapoczątkowało moją wieloletnią właśnie podróż rozwoju osobistego, więc jestem tutaj też po części właśnie dzięki tej sytuacji. I teraz opowiadam o niej tak, jakby ona się wydarzyła zupełnie w innym życiu, bo tak czuję, jakby się wydarzyła w innym życiu, jakbym opowiadała Ci zupełnie o innym życiu. Natomiast pamiętam, że to była naprawdę dla mnie bardzo, bardzo trudna sytuacja. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że właśnie wszystko się wydarza po to, aby nam służyć i że wszystko sprzyja naszemu najwyższemu dobru. Wtedy tego nie wiedziałam, w związku z tym przez długie miesiące bardzo cierpiałam, długie miesiące oporowałam i w ogóle nie chciałam widzieć żadnej innej perspektywy na lepsze jutro. Natomiast teraz, mimo wszystko, siedzę tutaj przed Tobą i opowiadam tą historię, więc to jest też między innymi dowód na to, że nawet jeżeli my, nie chcemy czegoś zauważyć, czegoś nie wiemy, to wszechświat i tak nas popycha do przodu. I ja, mimo tego, że nie wiedziałam, że właśnie ta sytuacja mi sprzyja i że to jest dla mnie dobra ostatecznie sytuacja, to i tak wszechświat mnie poprowadził we właściwą stronę i teraz mogę wyciągnąć właśnie naukę z tej sytuacji. Natomiast oczywiście, jeżeli bym wiedziała wcześniej, jeżeli wcześniej mogłabym na tą sytuację spojrzeć z innej perspektywy, no to być może tak długo bym nie cierpiała. No ale najprawdopodobniej to cierpienie, to doświadczenie też mi było bardzo potrzebne. Ale teraz, jak już patrzę właśnie na tą sytuację, to teraz tak z czystym sercem i z taką pełną, czystą intencją mogę powiedzieć do mojego byłego partnera: dziękuję za Twoją pomoc. I teraz to jest bardzo szczere. I od tamtej pory i potem jeszcze po innych oczywiście sytuacjach w moim życiu przyjęłam takie podejście, że wszystko, co się wydarza w moim życiu, służy mojemu najwyższemu dobru. Nawet jeżeli tego nie dostrzegam w tym momencie, nawet jeżeli jest to tak zawualowane w danym momencie, że nie dostrzegam jeszcze, jak to może mi służyć, to wiem, że z czasem, jeżeli będę uważna, jeżeli tylko będę chciała przyjąć tą informację do serca, ona się mi pokaże. I chciałam też się z Tobą podzielić takim określeniem, które, nie wiem, być może już użyłam w którymś z poprzednich filmików. Określeniem dla osób, które stają na
mojej drodze i których nie postrzegam jako osób, które mi służą, osób, które są dla mnie czymś dobrym w moim życiu, wręcz przeciwnie. Podnoszą mi ciśnienie i są to osoby, które naprawdę uruchamiają czasami najniższe emocje. Jak ja określam te osoby? Dupo anioły. A dlaczego tak? Bo kiedyś to określenie usłyszałam u jednego z moich nauczycieli i bardzo mi się spodobało, bo to określenie pięknie odzwierciedla właśnie to, o czym mówię. To znaczy, że nasze ego patrzy na tą osobę i myśli sobie, to jest dupa. Czyli osoba, która zupełnie nam nie sprzyja, jest tutaj tylko po to, żeby, nie wiem, nas wkurzyć, zdenerwować i w ogóle na pewno nie służy naszemu dobru. Natomiast nasze serce i nasza dusza wie, że to jest anioł, który nam służy. Więc zachęcam Cię bardzo do patrzenia na wszystko, co się wydarza w Twoim życiu, jako na dary wszechświata i na właśnie postrzeganie też osób, które być może też mocno wyprowadzają Cię z równowagi, jako właśnie tych dupo aniołów. Bo mi się to wiele razy sprawdziło, że właśnie osoba, która najbardziej mnie w moim życiu irytowała, denerwowała, pokazała mi moją najgłębszą prawdę o mnie i pozwoliła mi wiele rzeczy we mnie uzdrowić. Więc też do takiego głębokiego uzdrowienia może być bardzo przydatna medytacja miłości, którą też już umieściłam na moim kanale, więc umieszczę też do niej linka pod tym nagraniem. Także umieszczę tam linka do tej medytacji w formie MP3, bo dla Waszej wygody także nagrałam tą medytację w formie MP3, więc możesz sobie ją ściągnąć na telefon, na komputer i możesz sobie jej odsłuchiwać kiedy będziesz chciała. Więc serdecznie zapraszam do praktyki medytacji miłości, bo jest to medytacja, która wysyła miłość do siebie, jak również do wszystkich wokół. No i oczywiście zachęcam do praktyki innych medytacji na moim kanale. A także chciałam Was bardzo zachęcić do dzielenia się komentarzami na temat właśnie różnych sytuacji z Waszego życia. Bo jestem przekonana, że macie bardzo wiele przykładów właśnie sytuacji, gdzie początkowo w ogóle nie dostrzegaliście żadnej nauki, czy też w ogóle żadnego wyjścia z danej sytuacji, a po czasie okazało się, że ta sytuacja naprawdę przyczyniła się do Waszego rozwoju, czy też ostatecznie bardzo wpłynęła dobrze na Wasze życie. Proszę, podzielcie się tymi historiami, dlatego że te historie mogą posłużyć komuś innemu i mogą spowodować, że ktoś inny odnajdzie wiarę i taką nadzieję na lepsze jutro. Więc służmy sobie wszyscy razem i jeżeli podoba Ci się to nagranie, to zostaw kciuka, zasubskrybuj mój kanał, może przekaż dalej to nagranie. A teraz bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.